Witajcie moi drodzy, ze mną kolejny gość rozmów pod oknem, Paweł Bernas. Bardzo mi miło, cześć. Mój były rywal, kolega, zawodnik, który przetestował już chyba wszystkie polskie teamy, też otarł się w swojej historii o ekipy World Tourowej, jechał największe wyścigi świata. Tak było. Witam cię serdecznie, ale zanim sobie tam dojdziemy, Paweł, chcę wrócić do samych początków, taka jest tradycja naszych tutaj rozmów. Gliwice, twoje miasto, miasto, w którym się urodziłeś. Tam się też wychowałeś? Tak, cała młodość. Cała młodość w Gliwicach. Urodziłem się, wychowałem. W sumie dalej mieszkam koło Gliwic, ale jakby tak moje bazowe miasto wypadowe to zawsze były Gliwice. No i właśnie taki mały Paweł, który gdzieś tam po tych Gliwicach sobie biegał, w ogóle twoje środowisko, najbliższe otoczenie. Co wpłynęło na to, że w ogóle trafiłeś w pewnym momencie na rower? Czy nie wiem, jakieś korzenie, tradycje rodzinne, kolarskie, czy jacyś znajomi? Mój tata się wkręcił w kolarstwo. Mój tata był takim amatorem sportów, sportowym amatorem. Nie? Zawsze musiał uprawiać jakiś sport. I tak jak pamiętam, w połowie lat 90. zaczął tak więcej jeździć na rowerze. Jak miałem tam, nie wiem, w podstawówce byłem, no to jakąś pierwszą szosę kupił, zaczął jeździć na ustawki. No i zawsze u mnie w domu się jakby oglądało sport. Nie? W sensie, że wiesz, Tour de France czy coś, nie wiem, pamiętam, że Mistrzostwa Świata na torze na przykład oglądaliśmy, nie? Że jakby zawsze to się przewijało, różne sporty, ale kolarstwo było jednym z nich. Tour de France wiadomo, nie? Za mało lata, więc to jakby byłem świadomy, że taki sport istnieje, że jest, jakby wiesz, że się ścigasz i tak dalej i dużo jeździłem za mało lata na rowerze. Miałem w podstawówce, chodziłem do szkoły społecznej, czyli takiej półprywatnej, ale ogółem było tak, że tam do 15, nieważne o której skończyliśmy lekcję, ja wracałem autobusem z tej szkoły o 15:10 chyba był autobus, który mnie tam odwoził w okolice domu i sobie zszedłem do chaty. No i wiadomo, że ten czas między końcem lekcji a autobusem, no to była świetlica. I świetlik, no, pan Marek Świech, podaj, niech sobie przejmę, pan Marek ze Świetlicy był też zapalonym kolarzem, ale on takim wyprawowcem. No, napisał w ogóle książki jakieś tam, wiesz, że na przykład jak sobie po Śląsku na rowerze pojeździć, nie? Ale robił nam wycieczki szkolne takie. W weekendy się zbieraliśmy, wiesz, dla chętnych uczniów i tak zawsze jakoś ten rower był w moim otoczeniu i jakiś tam, wiesz, pojechałem z nim w 3. klasie na wycieczkę po całym Śląsku. Zrobiliśmy 99 kilometrów i wiesz, wróciłem do domu i miałem licznik wtedy Sigma BC300 chyba, nie? Ale dystans mi wyświetlała. I jak zobaczyłem, że mam 99 kilometrów, no to wiesz, do parku pod domem, żeby dojeździć, żeby mi wybiła ta 100. No to pamiętam, że był pierwsze takie, wiesz, wspomnienie, że zrobiłem coś na rowerze takiego, że mnie to zajawiło. No i startowałem jakieś tam, wiesz, zawody dla dzieciaków. I tata się zainteresował, wiedział też przez to, że jakby jeździł na te ustawki, no to trochę w te kolarskie Gliwice, kolarskie gliwickie towarzystwo się wkręcił, no to wiedział, że jest klub u trenera Nowaka, Grupa Kolarska Gliwice i chciał mnie tam zapisać, ale że to były czasy, no tam nie wiem, pewnie przełom 90., 2000, to ja miałem wtedy, nie wiem, no pewnie z 9-10 lat. To trener Nowak po prostu powiedział, żebym poczekał. No tak, no bo wiesz, no teraz to ja wezmę dzieciaka do szkółki, nie, nawet 5-6-latka i będę sobie z nim jeździł po tym, ale wtedy tak było, że no Młodzik wiesz, to zaczynałeś, tak, no kategoria. zaczynałeś jeszcze żaków, to może ktoś brał, ale tak no w Gliwicach tak w zasadzie to od młodzika, nie, no czyli 13-14 lat. No więc zająłem się jakimiś innymi sportami. Zawsze chciałem być sportowcem zawodowym, więc próbowałem się w różnych sportach. Z mniejszym lub większym sukcesem i w końcu wróciłem do zajawki kolarskiej przez to, że też kumpla miałem takiego, z którym bardzo dużo jeździłem po prostu na rowerze. Czy po mieście, czy na jakieś wycieczki, czy coś. No i pojechałem w zawody, które organizował trener Nowak dla szkół, nie, żeby sobie właśnie wyławiać i na jednych byłem drugi, na jednych nie, 2 razy wygrałem chyba, bo taki zawodnik jeździł, który łańcuch mu się zerwał. On już był zawodnikiem, nie? Aha. Mateusz Dzierzok.
On już był zawodnikiem i też moim kolegą ze szkoły. I zerwał łańcuch, no i przez to ja wygrałem. No ale byłem jedyny, taki on mi i tak odjechał, ale byłem jedyny, który gdzieś tam, wiesz, jakkolwiek jeszcze nie miał tam 5 minut straty do niego, nie? I też dzięki temu udało mi się to wygrać. No i przyszedł trener Nowak i powiedział, że mam przyjechać na To już trening. jest ten czas, możesz Tak, zaszczycić swoją... Że mam po prostu być we wtorek pod cmentarzem centralnym o 16:00. Była taka ławeczka, tam była zbiórka klubowa, nie? I wiesz, przyszedł, powiedział, no to nie dyskutowałem. I tak to było 20 maja 2004 roku. Pamiętam, było 4 dni przed moimi urodzinami. Jakoś tak sobie zapamiętałem tę nazwę. Nie wiem, czy to był pierwszy wyścig, czy pierwszy trening, ale takie okolice faktycznie 14 urodzin. No i tak zostałem, nie? To podobny wiek. Ja też zapisałem się drugi rok młodzika, jakby to były wakacje, dokładnie. ta kategoria się już kończyła, ale podobnie. W ogóle bardzo wspominam Śląsk z tamtych lat. Tam było mnóstwo ścigania. Pamiętam, że właśnie lata 2000, to był w 2000 zdobywałem pierwszy raz tytuł mistrza Polski juniorów młodszych. To praktycznie co weekend mogłeś gdzieś na Śląsku ścigać się na kimś, który ogółem mówisz. dla mnie kolarstwo w młodziku, jak ja zacząłem jeździć w tym maju, no to tam czerwiec, lipiec, sierpień, tak, jeszcze kawałek września przyjechałem, to ja nie byłem na wyścigu poza Śląskiem, nie? W sensie ja się ścigałem non-stop i się ścigałem tylko na Śląsku. I dla mnie, no okej, pewnie gdzieś tam, wiesz, zahaczyliśmy jakieś tu opolskie, tu małopolskie, ale no wszystko w promieniu, nie wiem, 100-140 kilometrów od domu. Dla mnie w ogóle, ja jestem rocznik Michała Kwiatkowskiego i wiesz, ja w ogóle nie miałem pojęcia, że gdzieś tam słyszałem, że tam ci, co wygrywali na Śląsku, no to tam jest, nie, że jest taki Kwiatkowski, co wygrywa i ale to dla mnie w ogóle była jakaś, wiesz, oni równie dobrze się w Hiszpanii mogli ścigać. Ja kompletnie nie miałem z nimi żadnego, wiesz, dopiero w juniorze młodszym pierwszy Puchar Polski, nie? I tak miałem, że wow, kurde, czy Sobótka? Nie, pierwszą Sobótkę odwołali, jak miałem jechać w juniorze młodszym, bo Jan Paweł II wtedy zmarł i jakby odwołali wyścig, więc nawet wtedy nie miałem takiego. Dopiero pierwszy Puchar Polski mi jakby pokazał, że wiesz, że jest więcej kolarzy w Polsce i że to, wiesz, nie tylko z opowiadań, tylko jak pierwszy raz się z tym zetknąłem, a faktycznie no, ścigania miałem non-stop, wiesz, tu jakieś kryterium, tu jakiś wyścig, tu jakiś Puchar Polski, przy którym był jakiś wyścig dla młodzików, ale zawsze było, nie wiem, 40, 50, 70 zawodników, tylko z tych, no to opolskie, śląskie, małopolskie przyjeżdżało na te... Ja pamiętam, jak właśnie Puchary Polskie to była pierwsza taka konfrontacja z Polską. Tak. Też to pamiętam i wtedy w ogóle była jeszcze taka sytuacja, że było tylu młodych adeptów, że zawsze w terminie Pucharu Polski były rozgrywane 2 Puchary Polskie. Ja Jeden też tak gdzieś miałem, no. tutaj bardziej na południu, drugi gdzieś na północy i musiałeś się eliminować, musiałeś na tych Pucharach Polskich zdobywać punkty, żeby do w ogóle polskiej tej Olimpiady Młodzieży i później do Mistrzostw Polski. I tak właśnie też było tak, nie, że jechałeś na Puchar Polski do Zamościa na przykład i wiesz, ty tam sobie powalczyłeś, a w tym czasie był na przykład, wiesz, Puchar Polski gdzieś w Bydgoszczy i tam właśnie Kwiatek, Gawron, nie, Piotrek Gawroński, jakby wiesz, z Kartuzji, chłopaki, wszyscy z północy i z tamtej części, oni tam walczyli, ty tu i w sumie się tak naprawdę, no wiem, jak były takie, jeszcze wyścig w Kluczborku, to taka etapówka, nie, dla juniora młodszego, że tam faktycznie też przyjeżdżało z całej Polski, ale no to było takie śmieszne, nie, że wtedy w Polsce mogłeś w ogóle przez cały rok poza Mistrzostwami Polski jakimiś kilkoma rzeczami nie spotkać się na wyścigu, a totalnie nie mieć też poczucia, że wiesz, że brakuje ludzi, nie? Tylko, że dalej wszędzie, gdzie jesteś, jest peleton i się ścigasz, nie? To prawda. Jak przemijały w ogóle właśnie te pierwsze twoje lata? Czyli trafiasz do gliwickiego klubu, jak długo tam, ile tam lat spędzasz? Bo później finalnie trafiasz na drugą stronę Polski, czyli do Kartuzji. Jaki to Tak, jeszcze Grudziądz po drodze. To w ogóle było... Opowiedz trochę o tej... Wiesz co? Czyli 2004 rok do 2008 jeździłem. 2008 to był mój ostatni rok juniora. Drugi czyli od rok młodzieżowca juniora. poszedłeś dalej. Tak, i zrobiłem tytuł mistrza Polski w juniorze ze wspólnego. No i tam już jeździłem, byłem w kadrze Polski. Jeździliśmy z Kwiatkiem Puchary Świata. Tam były wtedy 2 takie główne. Pamiętam, że wtedy kadra Polski była podzielona na płaskich i na tych bardziej górskich. Nie? I ci po płaskim jechali Grudziądz i Holandię, a ja jechałem
Czechy i Trofeo Karlsberg w Niemczech. Czechy dalej są, ten wyścig pokoju, nie? Kurs de la Paix juniorów. Tak. To z Majką byłeś, nie? Czy Majka był Nie, rok właśnie starszy? Majka był rok starszy. Ale no z Majką to się ścigałem, no właśnie on Ale był też jakoś musieliście mijać jakiś A to nie, zawsze to się wiesz, kategorię. to pierwszy wyścig, który wygrałem w ogóle na szosie, to było w pierwszym roku juniora młodszego kryterium w Tychach i właśnie przyjechał Krakus, nie? Wiesz, cała banda, no i Rafał był, już wiedziałem, że Rafał to jest Rafał, już jakby wykazywał predyspozycję do wygrywania od najmłodszych lat. I z Pawełkiem, Jezu, nie chcę teraz rzucić nazwiska Pawła, bo przekręcę, ale był Paweł z mojego rocznika. No i właśnie było tak, że Tarka. wiesz, że tak, pojechałem z nim w odjazd. No i wiesz, no to Rafał nie gonił, no bo Paweł był w odjeździe, no to na kryterium pojechaliśmy w odjazd i wygrałem. Pierwsze moje wygrane kryterium, ale ogółem tak, Rafał się przez to właśnie, że Małopolska i Śląsk, wiesz, właśnie te puchary Polski, zawsze jak ja byłem w młodszym roczniku, to on był w starszym, więc się mijaliśmy właśnie. Też mu mówiłem, że się śmiałem z nim, że w Dobczycach w tym roku na Mistrzostwach Polski, wiesz, on był pierwszy, ja drugi, a w 2007 roku w pierwszorocznym moim juniorze, a jego drugorocznym, on etapówkę skończył pierwszy, ja drugi i pod tym samym hotelem była dekoracja, więc to tak, Rafał mi się przewijał przez karierę cały czas, ale do kadry, tak stricte, że z kadrą jeździłem to w drugim roku juniora No i mój tata w sumie nieświadomy zupełnie tego, że wtedy nie było czegoś takiego, że się z juniora przechodzi do zawodowca. Nie? Odezwał Bardzo się. ciężko. Tak. No, pewnie ktoś to robił, ale to były takie, wiesz, to raczej. Kwiato chyba podpisał kontrakt od tak, razu do z Kacha. Kacha Rural poszedł. Tak, ale to Ale też był było mistrzem tak. świata, Tak, nie? był mistrzem Nie, świata mistrzem juniorów i to Europy. też było tak, że on poszedł de facto no, do trójki, nie? To była wtedy kontynentalna drużyna. Tak, pamiętam go spotkałem na A World pierwszy Endurance. rok i tak przejeździł w Pacyfiku chyba, z tego co pamiętam. I potem drugi był w Kacha, a potem trzeci już w Radio Shack. To było tak, że wiesz, Sagan wtedy rok wcześniej poszedł i zaczął wygrywać. No to było, na tamte czasy to było takie, że Niesamowite, że kurde. na Paryżnicach chyba wygrał Sagan pierwszy Tak. etap, miał 20 albo 21 lat i No. wszyscy... No tak, więc mój tata nieświadomy jakby tego, że wtedy to kategoria młodzieżowa to naprawdę było tak, że dawało się czas na rozwój i wiesz, nie było spiny. Jak nie miałeś w młodzieżowcu zawodowego kontraktu, to nie miałeś spiny, no bo to tak W wieku 25 lat. 5 się i 6 też było ok, jak podpisałeś pierwszy, nie? Więc, ale odezwał się do świętej pamięci Zbigniewa Szczepkowskiego przez to, że to było DHL Autor wtedy. Autor jest, jakby cały czas ma to dalej marka Velo z Gliwic. A właściciel marki Velo, pan Tomasz Radzki, jeździł na ustawki. No i tak wiesz. Miałem mój tata okazję zadzwonił. poznać, też współpracować trochę z nim w tym roku. Mój tata jakoś przez Tomka Radzkiego dostał kontakt do pana Zbigniewa Szczepkowskiego. No i że wiesz, no, że jest mistrz Polski juniorów, nie? No i czy ten, no to powiedział, grzecznie odmówił, powiedział, że już ma pełen skład ale jakoś tak wyszło, że w sumie bez naszej wiedzy powiedział, on bardzo dobre miał kontakty tam z ludźmi z Grudziądza, a w Grudziądzu wtedy była dosyć mocna taka młodzieżowa ekipa torowa, nie? Grudziądz zawsze słynął z dobrej Tak. ekipy torowej. I on mnie tam zaanonsował i powiedział, że on dla mnie da rower, żeby oni mnie wzięli, nie? Aha. No, takim trochę stażystą. To Aha. było śmieszne, tak, bo on to w ogóle nie... Starzysta DHL-u w Grudziądzu. Tak, ale kompletnie ja nigdy z nim nie rozmawiałem o tym, nie? W sensie ja w ogóle nie jeździłem u niego, a propos tego, że się przewinąłem przez wszystkie polskie ekipy, to nigdy nie jeździłem tylko u pana Zbigniewa Szczepkowskiego. Ale poszedłem do tego Grudziądza i przez 2 lata miałem tak, że no więcej jeździliśmy na torze. Miałem tam jakieś medale Mistrzostw Polski, ale to raczej wynikało z tego, że po prostu jak jeździłeś w Grudziądzu, to siłą rzeczy coś ci wpadło, bo wiesz, jak w finale na 24 zawodników miałeś 8 czy 9 z Grudziądza, no to naprawdę trzeba było się postarać, żeby tam jakiegoś medalu nie wyjechać. Ale miałem też duże problemy wtedy z kontuzją moją pleców i taki byłem, wiesz, nie było zawodowca żadnego w Gliwicach, nie? Wojtek Halejak, ale on też tak, on bardzo późno przeszedł. To nie był też taki zawodowiec, że wiesz, że on w ogóle od Welturu zaczynał. On to się pojawił na szosie w ogóle tak, że z maratonów MTB, wtedy był taki duży boom na maratony MTB i on w DHL-u jeździł te maratony, bo właśnie DHL zrobił sekcję maratonową, no i przez to, że on był z Gliwic, no to znowu przez Velocyk tam trafił i z tego Welturu.
No i wzięli go ze 2 razy na szosę i się sprawdził na szosie i wiesz, zaczęli go brać na szosę, ale nie miałem takiego kogoś, kto mi powiedział konkretnie, wiesz, jak ja teraz na przykład przyjechałem na pierwsze spotkanie z moją nową przyszłoroczną ekipą w Ulster, no i tam są młodzi zawodnicy, ja mam już 30, wiesz, 5 lat jeszcze, oni mają po 20, 21, to jestem w stanie im powiedzieć na przykład, że ej, stop, to jest głupie, co robisz, nie? Albo zwróć uwagę na to, albo na to. No ja nie miałem nikogo takiego nigdy, więc te pierwsze 2 lata młodzieżowca to byłem taki, wiesz, takie dziecko we mgle, w ogóle nie czaiłem nic, nie? Jeździłem na tym rowerze, bo jeździłem, chciałem być kolarzem, ale w końcu po 2 latach stwierdziłem, że dobra, z tym torem to już chciałbym skończyć, chciałbym się skupić na szosie, chciałbym ogarnąć swoje plecy, więc przeszedłem pierwszy zabieg na plecy, który wtedy poszedł jakby planowo, także miałem zabieg, po 6 tygodniach wróciłem do delikatnych treningów, po 12 na pełne obciążenia, jakby temat kontuzji pleców zniknął w tamtym okresie i przeszedłem do kartuzji, bo tam jeździł Kamil Gradek. A właśnie jak Radziu trafił do kartuzji, zawodnik z Częstochowy? Wiesz co, no bo wtedy się tworzyła po prostu... Ale ja pamiętam wasz duet Mistrzostwa Tak. Polski, w parach wygrywaliście chyba Tak. na czas. I to było tak, że po prostu wtedy w kartuzji przez to, że Polian też, Paweł Poliański przechodził z juniora do i tam mieli taki, no paru zawodników z rocznika, więc powstała taka, wiesz, taka wizja, żeby zrobić tam po prostu młodzieżową. No to było mocno tak, i wtedy Gradziu tam poszedł od razu, a ja poszedłem do tego Grudziądza, bo z Grudziądza pamiętam, że miałem pierwszy jakby taką konkretną ofertę, nie? Że dostanę stypendium, będę miał wyścigi, jakby wszystko było a tam się cały czas w kartuzji to tworzyło. Potem pan Wiesiu Hirsch, prezes kartuzji, miał do mnie żal przez te 2 lata, więc Gradziu musiał go tam udobruchać, żeby mnie jednak wziął, ale tak. Tak trafiłem do kartuzji, że po prostu, wiesz, no z Gradziem się znałem od młodzika. Pierwszy medal Mistrzostw Polski z nim zrobiłem w parach, w ogóle zrobiliśmy Gradzie mix. jest twój rocznik? Tak. Więc po prostu mi tam, wiesz, ogarnął, że udobruchał pana Wiesia, że mogę do tej kartuzji pójść. Dla mnie to też była jakby nie rozważałem wyjazdu do zagranicy wtedy, bo bałem się Włoch, że jestem za duży i że wiesz, że wizja włoskiego odchudzania i górskich wyścigów, to miałem tak, że bałem się, że się sobie tam nie poradzę. Ale byłeś przecież w tej kadrze tej części górami. No tak, ale to też jest właśnie, nikt mi nigdy nie powiedział, w czym ja jestem, wiesz, dobry, a okazało się, już teraz to wiem, że ja jestem dobry w takich belgijskich klasykach, takich w sensie tak szeroko pojętnie, że selektywne wyścigi, Klasyker. żeby nie dla sprinterów, a jeszcze nie dla górali. Ja jestem taki umiarkowany, nie? Umiarkowanie utalentowany i umiarkowany, jak chodzi o to, wiesz, do 10 minut podjazdy ogarnę, ale już powyżej to odpuszczę. Na sprint się też nie będę pchał, no więc taki teren w sumie dokładnie to, czego brakuje w Polsce, takich wyścigów, wiesz, no bo w Polsce wyścigi, okej, no jest tego trochę teraz, jak w sensie polskie górskie wyścigi to są takie góry, które ja ogarniam, nie? No bo jak pojedziesz na zachód, no to tam są góry, tak? Więc bałem się tych Włoch, nie miałem tam, nie chciałem tam iść. Do Francji nie chciałem iść, bo po prostu tak stwierdziłem, że nie widziałem, żeby ktoś z Francji, wiesz, poszedł i się rozwinął we Francji, nie? Dużo osób tam jechało. Rudka, tak. Podolskiego, kto tam jeszcze, trochę osób było we Francji. Wiesz, no dużo osób było takich, że poszedł na przykład, pamiętam, że Taciak dobrze mu szło we Francji, czy Cieślik, czy coś, ale oni koniec końców wrócili i tak do polskich kontynentalnych drużyn, nie? Więc stwierdziłem, że no to znaczy nie chcę. Do Belgii właśnie wtedy nie było takiej opcji, żeby wiesz, nie miałem nikogo, kto by mi podpowiedział, nie? Pójdź do Belgii. I nie było też nikogo, kto byłby w stanie tam coś załatwić, więc jakoś tak zostałem po prostu w tej Polsce i tutaj w tych, wiesz, w gronie tych drużyn się obracałem i tak sobie tą karierą nawigowałem, więc drugi rok, trzeci, czwarty rok młodzieżowca spędziłem w młodzieżowcach, no i tam już po tym, jak odstawiłem ten tor, przeszedłem zabieg, zrehabilitowałem się, wszystko było git, wróciłem jakby do treningów w pełni taki, wiesz, w pełni zdrowy. No to wróciłem na jakiś tam swój poziom i zacząłem robić wyniki i razem z Gradziem byliśmy takim pakiecikiem, tak się na nas patrzyli. Nie? Jak tam, wiesz, pierwsze zainteresowanie ze strony jakichś grup kontynentalnych polskich. Jak długo, ile czasu spędziłeś w kartuzji? 2 lata. I już po pierwszym roku mogliśmy podpisać
z bankiem BGŻ. Właśnie wtedy miałbym okazję jeździć u pana Zbigniewa Szczepkowskiego, ale też były rozmowy, że może do CCC. No to CCC. No i w końcu odmówiliśmy, wiesz, w BGŻ, w CCC nic nie wyszło. No i za telefon do pana Wiesia, jak panie Wiesiu, jeszcze rok jakby pan zrobił to, bo już pan Wiesiu chciał kończyć, nie? No bo to jest obciążenie. Młodzieżowcy to jest obciążenie jednak, nie? To musisz zorganizować jakieś wyjazdy, zgrupowania, wyścigi, wiesz, jakieś stypendia ogarnąć i tak dalej. Więc już miał tak, że no myślał, żeby to zakończyć, no i tak we wrześniu tego zadzwoniliśmy. Tylko dla was zrobił ekipę. No tak, żeby z Gradzią zadzwoniliśmy, panie Wiesiu, bo jest taka sprawa, że nie mamy ekipy. No, mówię, no dobra. No, więc jeszcze się u niego prześcigaliśmy rok, ale tak było właśnie, że takim byliśmy pakietem z Gradziem, że jak rozmawialiśmy, nie, żeby przejść do banku BGŻ, to Gradziu rozmawiał za nas i to było jakby dla wszystkich oczywiste, że jak on już podjął tą rozmowę, to my idziemy tam na takich samych warunkach, więc w sumie niepotrzebne jest to, żebym ja tam dzwonił, nie? Więc tak, 2 lata w Kartuzji, no i potem w drugim roku Darek Banaszek się do nas odezwał przed Mistrzostwami Polski jeszcze. Aha. I wtedy mieliśmy tak po tych perypetiach z 3. roku młodzieżowca, że już był kontrakt jeden do podpisania, który olaliśmy, bo może drugi będzie i wiesz, nic z tego nie wyszło, no to przyszedł Darek Banaszek, dał nam jak na tamte czasy i nasz wiek i w ogóle takie warunki, że stwierdziliśmy, że okej. Zastrzegliśmy sobie oczywiście, że gdyby się pojawiła jakaś opcja tam, wiesz, pro konti, coś nie? W sensie, że wyższy szczebel by to mogliśmy ten kontrakt rozwiązać. Wszyscy się na to zgodzili i po prostu taką przezornością podpisaliśmy ten kontrakt. I plus to, że był naprawdę na uczciwych warunkach, nie? Że to nie było tak, że pierwsze co tam dostaliśmy i wiesz, no dobra, chcielibyśmy więcej, ale jest pierwsze, tylko wszystko jakby się tam zgadzało. No i tak trafiłem do BDC, nie? Miałem wtedy, właśnie to jest to, że ja teraz mam, wiesz, chłopaków w drużynie, co mają 21 lat i ja sobie myślę, że ja w wieku 21 lat to byłem 2 lata przed podpisaniem swojego pierwszego kontraktu, nie? A oni już mają z tyłu głowy, że to, wiesz, zaraz ostatni rok młodzieżowca i trzeba działać, nie? Więc to zupełnie się na przestrzeni tych nastu lat zmieniła perspektywa, nie? Podpisujesz pierwszy kontrakt zawodowy w polskiej ekipie. Jak wygląda jakby to pierwsze zderzenie z kolarstwem zawodowym? Bo ja na przykład podpisując kontrakt wcześniej, jak też na tamte czasy w wieku 21 lat, to było dla mnie zderzenie się ze ścianą. Oczywiście we włoskim wydaniu kolarskim, nie w polskim, ale to była przepaść. Ale ty i Gradziu, ja pamiętam, że byliście już w czołówce od samego początku chyba, nie? Tak, no przez to, że wiesz, no jakby ścigaliśmy się cały czas w Polsce. Już jako młodzieżowcy byliśmy w stanie walczyć, pokazywać się i na tyle... No wiadomo, że nie byłeś w stanie Kartuzją wygrać, nie? Grodów Piastowskich, ale na kryteriach już byliśmy w stanie się pokazać tak konkretnie. No bo tam wiesz, nie wiem, kryterium w Częstochowie na przykład, no to taktyką, wiadomo, jak jesteś w przewadze to jest okej, ale pierwsze co musisz zrobić, to musisz Gronek 30... ustalił taktykę. Tak, nie? I musisz 30 razy podjechać pod Jasną Górę, więc tam już w młodzieżowcach tam byliśmy w stanie, wiesz, pokazywać się tak, że jako nieliczni z młodzieżowców szczypaliśmy elitę, nie? I też dzięki Gradziowi jako pierwsi w Polsce z młodzieżowców i myślę, że poza tobą i Morajem, Jackiem Morajko, to byliśmy jakby pierwsi, że mieliśmy pomiar mocy dzięki Gradziowi. Sobótka 2012 rok w Sobótce, to były 2 pomiary mocy w peletonie, no bo ty się nie ścigałeś wtedy, nie stałeś na starcie tego i Moraja też nie było wtedy na starcie, a tak kojarzę, że wy już wtedy mieliście, że korzystaliście z tego, tak, nie? już wcześniej. To były 2 pomiary mocy w peletonie na Sobótce, to był Gradziu i to byłem ja i w tej kolejności, bo to on się uparł, że po prostu wiesz, że on widzi, że na zachodzie się trenuje z pomiarem mocy i on chce tego spróbować. I już chciał tego spróbować w pierwszym roku, jak ja dołączyłem do Kartuzji, ale trener Małecki powiedział, że on jakby, wiesz, no chcesz sobie kupić, to sobie kup, okej, ale no ja się na tym nie znam, nie pomogę ci z tym. I to się potem Kuba Pieniążek wrócił ze Stanów do Polski, pojawił się w Veloarcie, więc Gradziu gdzieś go wyszukał w internecie, wiesz, Veloart, pomiar mocy to tamto, no i wiesz, i mi mówi, że on kupuje pomiar mocy i ma nowego trenera. No i
On mnie umówił z Kubą Pieniążkiem. No i tak zaczęliśmy, że właśnie mieliśmy ten pomiar mocy jako pierwsi w polskim peletonie takim, nie? I dlatego też wydaje mi się, że raz, że mieliśmy zdrowie, mieliśmy, wiesz, ten jakby na tamte czasy, wiadomo, że wiesz, no tak jak dalej trenuje się, wszyscy już trenują z pomiarem mocy, no to jakbyśmy siedli tutaj z Kubą Pieniążkiem i wiesz, pogadali jak to się wtedy trenowało, a teraz no to pewnie można by się trochę pośmiać, ale na tamte czasy to byliśmy jakby krok do przodu, nie? No i ścigaliśmy się w tym peletonie, znaliśmy wszystkich, raczej nie narobiliśmy sobie przypałów na żadnym wyścigu, wiesz, że tam nie wchodziliśmy do ekipy i nie trzeba było tam przepraszać starszych zawodników na dzień dobry tylko jakąś pozycję mieliśmy w tym peletonie takich, wiesz, młodych, dobrych zawodników, więc dosyć płynnie nam to przejście wyszło i tak faktycznie, jak mówisz, że od razu. I to też było fajne zawsze i dalej jest w drużynach Darka Banaszka, że my tam przyszliśmy, wiesz, mieliśmy 24 lata, Dexter miał wtedy pewnie z 36, czy Robert Radosz, nie? Marcin Sapa. I on był w takim momencie kariery, w którym ja jestem teraz, że on po prostu przyszedł i mówi ci, dawaj młody, będziesz drugi? Nie, że on był w stanie jeździć na nas wyścigi, nie? Że wiesz, że jakiś pierwszy wyścig tam pojechaliśmy. Pierwsze wyścigi w ogóle były śmieszne. W Maroko pojechaliśmy. 30 było 6 zawodników na starcie. To były wyścigi UCI w ogóle. Maroko i Sahara Zachodnia. I było 36 zawodników. Było 6 z BDC, 6 z Dukli Tręcin, a pozostałych 24 to były kadry Maroka w różnym wydaniu, nie? Że tam wiesz, kadra MTB, kadra U23, to tak się pozgłaszali, nie? No i były trasy takie, że miałeś na przykład 100 km, 70 km przez pustynię w jedną stronę, na Wilcha w jakimś mieście i tą samą drogą wracałeś, nie? Wiało z jednej strony, więc miałeś 70 km rantu w jedną stronę, 70 z powrotem, no i wiesz, byłeś w szóstkę i 24 gości cię tłukło tam, nie? Więc to były takie. To była bardziej egzotyka, to nie traktowałem jako pierwsze takie, wiesz, spotkanie z zawodowstwem czy coś, ale to było śmieszne, ale pamiętam, że pojechaliśmy Grand Prix Soczi i no i było tak, że normalnie, wiesz, Robert Radosz i Marcin Sapa nas ustawiali, wiesz, był podjazd na metę jakiś tam kilometrowy. Tam sprzed no tacy, lat, wiesz, no nie? kurde, no pan Dexter, nie? Jak ja zaczynałem jeździć, no to on wygrywał wszystkie wyścigi w Polsce. Ja pamiętam, jak atakował na jakimś tam finałowym etapie Tour de Pologne, jeszcze w Atlas, Luculus, takich. No, więc wiesz, to było takie, ale no super było to wtedy i to dalej należy podkreślić, że to były takie czasy, że to nie było oczywiste, że 24-latek dostanie szansę jakby, wiesz, liderowania ekipie, a tam od razu tak było i w pierwszym roku Gradziu to lepiej, że tak powiem, dźwigał ode mnie, a w drugim roku ja się też dołączyłem i już zacząłem jakieś tam wyścigi wygrywać, bo zacząłem słuchać starszych, nie? Bo trochę miałem takie podejście, wiesz, że ja to trenuję z pomiarem mocy i wiesz, oni to są, wiesz, starzy polscy kolarze i oni tam gadają, nie? Gadają, a potem tak mówię, kurde, no dobra, Leszczu barowy, sam do siebie tak powiedziałem po sezonie. Generalnie, wiesz, też mieliśmy Grzesia Gronkiewicza za dyrektora sportowego. Waty sraty było. Tak, który bardzo dużo mówi, ale stwierdziłem, że kurczę, no było, nie było, jak był zawodowcem w Polsce, to wygrywał wyścigi. A wiesz doskonale, że jakby ściganie w Polsce i ogółem ściganie na tych wyścigach drugiej kategorii, ono się rządzi swoimi prawami. Nie? To nie jest tak ułożone ściganie jak World Tourowe, więc stwierdziłem, że skoro oni wygrywali te wyścigi, no to może wiesz, jakby przestanę się sam przed sobą się musiałem ogarnąć do pionu, że po prostu zacznę ich słuchać, nie? Że jak on mówi, że mam zrobić tak i tak, to żeby to... I zacząłem ich słuchać i zacząłem, wiesz, tutaj jakiś Puchar Czech wygrałem, potem nie wiem, z 5 wyścigów tam UCI wygrałem w pierwszym roku czy 4. Jakieś tam wyniki zaczęły tak wchodzić już takie, że sam byłem zadowolony i czułem, że to wykorzystuje swój potencjał jakoś, nie? Więc potem po 2 latach ActiveJet w międzyczasie zaczął jakby rosnąć w siłę, nie? I to był taki projekt, że wiesz, autobus. Pamiętam, autobus tak, z Vacansoleil. Rowery, tak. Mega autobus w ogóle, najfajniejszy, jakim jeździłem w tym.
No i tam Kuba Pieniążek był trenerem, więc to był tak, jak nie znaleźliśmy nic znowu za granicą, to był naturalny kolejny krok. 2015 rok, ActiveJet. W tym roku to był mój najlepszy rok w karierze tak wynikowo, nie? Że wygrałem etapówkę. Alentejo Tak. w Portugalii. W Alentejo w Portugalii, Grody w Polsce, jakieś tam Grand Prix Polski i ogólnie miałem bardzo mocny początek sezonu, bo tam też wygrałem chyba etap. Jak nie, no to byłem albo wygrałem etap? No nie wiem, no byłem w trójce na jakiejś wcześniejszej też etapówce w Portugalii, więc miałem taki bardzo dobry ten początek sezonu. W międzyczasie wyszło, że jakby ActiveJet przerodzi się w Werwę, będzie drużyna prokontynentalna. Ja miałem w ogóle, pamiętam, że Michał Gołaś wtedy się do mnie odezwał, że Wanty, czyli obecne Intermarsze, że oni by chcieli mieć Polaka i że są zainteresowani, nie? Ale no miałem w perspektywie, że wiesz, że tworzy się projekt, no nie zakładał nikt, że po roku Werwa eksploduje i po prostu się skończy ten projekt. Wiesz, byłem jakby liderem, kapitanem był Łukasz Podnar, ale no jakby drużyna się, wiesz, z 8 zwycięstw w sezonie, nie wiem, 7 było moich. Nie? Wanty też było wtedy na ich poziomie, bo tutaj było Proconti, nie było jeszcze tak, Artura więc wiesz, miałem wizję, że wchodzimy do Proconti z projektem, w którym jakby jestem u siebie. Piotr Kosmala mnie wtedy też czułem, że docenił jakby dając mi kontrakt i tak stwierdziłem, że zostanę po prostu, tak? Że tutaj widzę szansę dla siebie na rozwój. No i w grudniu, 19 grudnia kontuzja pleców mi się odnowiła. Takim, nie będę używał słowa, ale takim potężnym uderzeniem, że wiesz, że po prostu mnie ścięło. Z treningu wróciłem i nie byłem w stanie, wiesz, się podnieść z łóżka. No i tak wróciłem 13 maja na rower od tego 19 grudnia. Była jedna operacja, potem były komplikacje, stan zapalny, reoperacja, zanim te wszystkie stany zapalne się wyciszyły. A co dokładnie miałeś, jaką kontuzję? Dyskopatię, więc po pierwszym zabiegu tak jak po tym pierwszym, który miałem w młodzieżowcach, jakby wszystko z checklisty, jak powinno się wracać, to odhaczałem, wiesz, po 2 tygodniach wróciło to, po 4 to, po 6 na lekkie obciążenia, po 12 do tego wszystko po prostu poszło podręcznikowo, to tak po tej drugiej, jakbyś wziął wszystko, co może pójść nie tak, to wszystko można było odhaczyć, nie? Że w pewnym momencie trafiłem do szpitala, bo miałem taki stan zapalny, tak bardzo mnie bolało, że mnie zabrali normalnie, wiesz, wynieśli mnie na noszach z łóżka w domu do szpitala. W szpitalu mi, jak się potem okazało, eksplodował ten dysk pod wpływem tego stanu zapalnego, więc w końcu stwierdzili, no ale to też trzeba było wyciszyć, zobaczyć, znowu zrobić rezonans i tak dalej. To wszystko trwało tygodniami. W końcu stwierdzili, że mnie zreoperują i że po prostu mi otworzą kanał i wyczyszczą wszystko. I wtedy dopiero zobaczyli, co faktycznie było problemem, że ten dysk się rozerwał i wpadł tak w kanał, że tego nie było widać na rezonansie, że on uciska nerwy, dlatego ja nie byłem w stanie w ogóle poczynić żadnego progresu do tego momentu. No więc potem mnie zaszyli, trzeba było wyciszyć wszystkie stany zapalne i dopiero mogłem wrócić do rehabilitacji, a żeby wrócić na rower, no to wróciłem w maju dopiero. Czyli praktycznie sezon. No pół roku nie jeździłem na rowerze, a organizm był tak wyjałowiony, to też było najgorsze, przez te, wiesz, wszystkie antybiotyki i przeciwbólowe, przeciwzapalne rzeczy, że jak tylko ocierałem się o jakąś znośną formę, to od razu mi, wiesz, odporność wyłączała, nie? I od razu chorowałem. Czyli sezon na straty. Tak. Dopiero w listopadzie tego roku miałem tak, że gdzie już jakby nie dzieliłem sobie, nie, że to będzie teraz off-season czy coś, tylko po prostu chciałem wrócić do formy, więc potem to latałem cały czas do Hiszpanii trenować i w listopadzie miałem takie pierwsze poczucie, że wróciłem na jakiś taki, wiesz, poziom, że jadę po górach i się cieszę tym, że no wiesz jak jest, nie? No, wyjeżdżasz w góry i możesz cierpieć, a możesz wyjeżdżać w góry i każdy podjazd po prostu pokonywać takim tempem, że czujesz się jak kolarz, a nie, że wiesz, że jest Maria, co jest, nie? Więc to w listopadzie takie było, że to był pierwszy moment, że doszedłem do tego i to utrzymałem i się nie rozchorowałem, nie? No, więc tak.
ale przynajmniej życie prywatne sobie ułożyłem. Wtedy poznałem moją małżonkę, co też jakby gdyby nie ta kontuzja, to nie miałbym na to, wiesz, byłbym w sezonie. Czyli nie ma tego złego. Nie ma tego złego. Jakby efektem naszego małżeństwa jest mój syn Beniamin, więc tutaj jak już tak na to trochę bardziej filozoficznie i może, wiesz, naukowo patrzeć, w sensie, wiesz, tam są teorie różne, są różne linie czasu, to w tej linii czasu, w której jestem, wydarzyło się to tak. Może w jakiejś innej, wiesz, nie miałem kontuzji i jestem po 10 latach kariery world tourowej i wiesz, i 18 wielkich turach, a w tej mam żonę, mam syna i wiesz, i karierę nie taką przez tą kontuzję, jaką bym mógł mieć, ale dalej taką, z której, wiesz, patrzę sobie na nią i jest okej. Dobra, czyli eksploduje projekt Werwy, zostajesz dalej w Polsce, trafiasz do Mina na rok. Tak, i to też było takie, że przez to, że Gradziowi udało się pójść do One Pro Cycling, to zwolniło się dla mnie miejsce. Wiesz, ja po 2015 roku, gdzie miałem właśnie, wiesz, jakby najlepszy kontrakt w Werwie i propozycje z zagranicy i jakieś takie zainteresowanie, to nagle, wiesz, rok później i nie ma dla mnie miejsca nigdzie, no bo byłem po roku, w którym, wiesz, miałem kontuzję i nie miałem żadnego wyniku, nic, plus byłem po takiej kontuzji, że wiesz, no tak się, żeby nie było, że mi się odnowi, że to, że tamto, no wiesz, jak to jest w sporcie, więc wtedy Kuba Pieniążek też pamiętam, że dzwonił do Andrzeja, żeby go przekonać, że naprawdę już jest, jakby działam, nie? Że treningowo to wszystko wygląda, więc Andrzej mnie wziął od lutego czy od marca. Dał mi tak dobre warunki, na jakie, wiesz, jego skromny budżet pozwalał. No i wróciłem do ścigania takiego, że wiesz, wróciłem w formie jakiejś akceptowalnej i pozwalającej mi walczyć. I miałem taki rok, że byłem na 10 etapówkach, nie, na wszystkich etapówkach, w które startowałem, skończyłem w top 10, ale nic nie wygrałem. Nie? Brakowało mi takiego, wiesz, tego czegoś. Ale no był tak dobry sezon i tak równy, że udało mi się przekonać do siebie CCC. I tam poszedłem. Pierwszy rok był jeszcze Pro Conti, czy już był World Tour? Pro Conti. No i wiesz, i miałem, tak pamiętam, jak... Teraz będzie już na pewno World Tour, bo tak mówię. Nawet właśnie nie o to chodziło. Było tak, że to CCC było prokontynentalną drużyną, tam był tylko rok chyba jakiś 2011 czy coś takiego, 12 był taki, że było kontynentalna, ale tak, no to przez ostatnie... Pro Conti była 12 też, może wcześniej, nie wiem. Był, no to może w 11. Był taki rok, że była kontynentalna i potem z powrotem W każdym razie to był taki projekt, który był w Polsce, nie? Z wszystkimi swoimi plusami, minusami, jakby ten projekt był, dawał ci dobry kalendarz startów, możliwość pokazywania się w najlepszych wyścigach na świecie i wiesz, i jak ja tam dołączyłem, to on trwał już lata, nie? I tak pamiętam, jak Sandrze powiedziałem mojej żonie, że mówię, teraz jest w końcu tak, że trafiłem do ekipy, która jest i jakby będzie, że mogę tu sobie, wiesz, mogę sobie budować tutaj gniazdko, nie? Że takie, o które walczyłem, nie? Cały czas, żeby mieć takie miejsce, w którym mogę się ścigać na poziomie, na którym chciał to robić. No i było, że fuzja z BMC, nie? No i wiesz, no to jak robisz fuzję z BMC, no to i to jest taka fuzja, że w zasadzie twój sponsor przechodzi na ich sponsora, czyli to wykupienie licencji. Tak, to dalej jakby Jim Ochowicz, to jego firma zarządzała tym, nie? No to wiadomo było, że to nie będzie tak, że pójdzie 16 z CCC i dołączy 4 z BMC, tylko jakby na odwrót, nie? No i znowu spina, żeby się tam dostać. Jeszcze na to wszystko złamałem rękę w połowie sezonu. Ilu Polaków wtedy było, jak CCC weszło do World Touru? Łukasz Wiśniowski, Gradziu, Łukasz Owsian i ja. 4. I nie wiem, czy kogoś pomijam. Wydaje mi się, że nikogo nie pomijam. 6 zawodników poszło. Tak, 6 z chyba naszej drużyny poszło i 4 Polaków, bo jeszcze Jonas Koch przeszedł w końcu i wzięli Amaro Antunesza, takiego Portugalczyka. Więc kurczę, no chyba, no reszcie tam do 25-6 roku życia to wzięli chłopaków do Devo. No i tak, więc udało mi się te selekcje przejść i trafić do World Touru. No i tam niestety tylko rok moja
też się na to parę rzeczy złożyło, ale Bo jakby ekipa pozostała w Worturze, tylko jakby z tobą nie przedłużyli kontraktu. nie przedłużyli, tak. A że było tak, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że ten kontrakt będę miał. W sensie, może dobrze, żeby nie rozwijać tego, to tak. Byłem przekonany, że będę miał ten kontrakt. Po czym się okazało, że jego nie będę jednak miał. I okazało się to we wrześniu, jak się rozpadła Katiusza. No i nagle wiesz, ja nie miałem wtedy agenta, no bo po co miałem mieć agenta, skoro byłem przekonany, że kontrakt jakby mam, zostaje w Worturze, jest okej. No i nagle wiesz, 30 zawodników z Katiuszy zostało bez kontraktu, którzy mieli w większości agentów. No a wiesz, no to też nie było tak, że wiesz, że ja byłem kluczowym elementem. Dobrych zawodników, no nie? Tak. Ja nie byłem, wiesz, topowym gościem, nie? Bo ja jak najbardziej uważam, że nadawałem się do tego, żeby jeździć w Worturze i spełniać swoją rolę w drużynie i być docenianym za to, co mam do robienia, no ale wiesz, no jakby na piłkarskie to nie byłem napastnikiem, który strzela gole, tak? Tylko wiesz, wyrobnikiem, który pracuje na całość, na wynik liderów, no więc też nie było tak, że ktoś się o mnie zabijał, no więc spadłem z World Touru i wtedy Darek Banaszek zaczął tworzyć projekt Mazowsze Serce Polski. No i dał mi dobre warunki i miałem taki plan ułożony z Kubą Pieniążkiem, który cały czas był moim trenerem i został jako trener, on też był trenerem w CCC, żeby wykorzystać trochę znajomości nasze z CCC, belgijskie i tak dalej, żeby najlepsze dojście przez te znajomości i przez to, że oni mnie też znali, prowadziło do Łanty znowu. Nie? I jak mieliśmy taki sprytny plan, żeby zacząć, zrobić wyniki, natłuc punktów, wiesz, i jakby wrócić do rozmów z nimi z takim pełnym poparciem zawodników, których też Kuba trenował i którzy mieli tam bardzo dobre, wiesz, jakby wejście, że mieliśmy jakiś taki plan, oczywiście szanse, żeby to, wiesz, żeby to się udało, to nigdy nie było 100%, w ogóle ciężko mi powiedzieć, ile by to było procent, ale mieliśmy przynajmniej jakiś plan takiego, wiesz, powrotu na poziom, który by mnie satysfakcjonował, no i COVID, nie? No i wiesz, i wtedy się nie rozmawiało z nikim o niczym, bo nikt nie wiedział, czy przetrwa, nie? Ja pamiętam, jak wszystkie ekipy obcinały wynagrodzenia za to, że siedzieliśmy w domu i nic nie robiliśmy. No tak, do minimum i wiesz, sponsorzy też, no bo co, czym jest z punktu widzenia finansowego kolarstwo? No jest jakby platformą marketingową, nie? No nie zapewniasz czasu marketingowego, w sensie wiesz, nie realizujesz zadań, no więc to był taki okres, że zostałem na drugi rok w Mazowszu i stwierdziłem, że nie chcę się do końca już kariery ścigać tak, wiesz, na poziomie kontynentalnym, bo czułem się rozczarowany, że nie jestem, wiesz, na poziomie prokontynentalnym czy world tourowym, bo już, że tak powiem, jak tego liznąłem, no to chciałbym tam się ścigać, a wiedziałem też, no już miałem 30, wiesz, 31, 2 lata, no i właśnie to już był ten czas, że młodzi to byli jakby na topie. Więc realnie stwierdziłem, że będę chyba się zawijał z kolarstwa. I potknąłem się rower górski, na niego się dokładnie, ale zawsze rower górski gdzieś tam z tyłu występował przez to, że z Wojtkiem Halejakiem trenowałem bardzo dużo i wiesz, się z nim ustawiałem i dostałem propozycję z JBG, nieoczekiwanie, żebym startował na MTB i stwierdziłem, że spoko. Jakby wiesz, coś nowego, nie? Odskocznia od szosy, nowy świat, nowe wyzwania i mnie to tak wciągnęło. 2 lata się tam pościgałem i po 2 latach zacząłem łączyć szosę z MTB i znowu szosę na poziomie kontynentalnym, ale teraz już jakby nie mam takiego poczucia, że wiesz, że nie ścigam się na poziomie, na którym bym się chciał ścigać, bo jakby wynikowo i przygodowo spełniam się w MTB. A na szosie się, wiesz, cieszę z tego, że mogę pomagać młodszym zawodnikom, nie? Którzy mają ciężką ścieżkę rozwoju teraz, no bo jak my byliśmy, wiesz, młodzi,
Dalej jesteśmy. I tak, ale jakbyśmy młodzi tacy jak oni, nie? To wiesz, no to ty poszedłeś od razu na zachód, znaczy od razu, nie? W sensie byłeś na zachodzie, ale nawet jak zostałeś w Polsce, to było, wiesz, było CCC, było, nie wiem, 7 kontynentalnych drużyn. Były wyścigi. Tak, miałeś coś takiego, że realnie widziałeś, że jesteś w stanie, jest jakiś cel, nie? Tam na końcu tej drogi jest to CCC, z którym możesz pojechać wielki tour, a jak nie, to nie wiem, Amstel Gold Race albo Flandrię, bo to się cały czas takie wyścigi, że jesteś w stanie to realizować w polskiej drużynie, a teraz tak nie jest. No i okej, nie? Wiesz, Janek Jackowek jest takim talentem, wiesz, medal na Mistrzostwach Świata, wygrywa wyścigi w juniorach i tak dalej, no on może być spokojny, ale jest masa zawodników na takim poziomie nie super topowym, ale dalej, którzy gdyby w Polsce była drużyna prokontynentalna, to mogliby się w niej ścigać i robić dobrą robotę i się pokazywać na fajnych wyścigach i wiesz, być po prostu fajne kolarskie życie sobie przeżyć, więc no pomagam jak mogę, żeby wiesz, żeby robili wyniki tu gdzie mogą, żeby mieli jakąkolwiek szansę się gdzieś na zachód przedostać albo przeczekać, może się wiesz, w końcu pojawi jakiś fajny projekt. W każdym razie nie mam problemu z motywacją już. A czego myślisz właśnie jakby zabrakło jakby w tej twojej karierze? Bo talent miałeś, zdrowie miałeś, od tych najmłodszych lat też byłeś Tak. czołówką Polski, tam razem, nie wiem, z Gradziem, który jakoś cały czas ma to swoje miejsce w World Tourze, w Kartuzji też byłeś z Polianem i tak dalej. Tak. Czy zabrakło trochę szczęścia, czy może ja na przykład wiem ze swojej perspektywy, że moim błędem było to, że od samego początku nie zdecydowałem się na menedżera, na swojego agenta i jakby to bardzo opóźniło moje wejście do World Tour, bo ja też pierwszy kontakt World Tourowy podpisałem w wieku 27 lat. No. Jak to jest, jak to Wiesz wygląda co? z twojej perspektywy? Menadżer na pewno. Kontuzja to druga rzecz, a jak już jakby wszedłem na ten poziom, to brak takiej specjalizacji, coś o czym wcześniej mówiłem, nie? Że Gradziu ma coś takiego, że on jest super ważnym zawodnikiem w układaniu taktyki na wyścig, gdzie masz, wiesz, płaskie odcinki, trzeba chronić lidera, nie? I na przykład miałeś w tym roku Tour de France, które zaczynało się od 10 etapów, gdzie to było istotne. Bardzo. Pierwszy tydzień jest bardzo I istotny. Gradziu potrafi to robić tak, że on był po prostu szykowany do pierwszych 10 dni, wiesz, i wykonał swoją robotę bardzo dobrze i jest doceniany. Ja nie potrafię tego robić tak dobrze jak on. Potrafię od niego lepiej jeździć właśnie, wiesz, takie podjazdy i jakieś takie, ale znowu nie potrafiłem tego robić na tyle dobrze, wiesz, żeby wygrywać duże wyścigi. Pewnie gdybym miał więcej możliwości startów w tych wyścigach HC i jedynek w Belgii, to byłoby mi łatwiej w życiu. Nie? W sensie miałbym tak, że nauczyłbym się tam ścigać na tyle, żebym był w stanie pomagać na tych największych i byłbym w stanie robić jakieś, wiesz, wyniki takie, które by mnie utrzymywały, które by mnie na początku jakby wrzuciły na ten poziom, a potem jak już bym tam się ościgał, to byłbym w stanie na tych większych wyścigach faktycznie, wiesz, pomagać. Ale zabrakło mi czegoś takiego, wiesz, byłem dobry na rozprowadzeniu, ale też nie na ostatnich zmianach rozprowadzenia, tylko tak, żeby do 3 kilometrów do mety, a też na przykład nie ścigałem się w drużynie, która by miała tak usystematyzowany, wiesz, pociąg sprinterski pod jakiegoś konkretnego sprintera, żeby moja rola w tym pociągu była, wiesz, tak jakby Bernie jest 4, nie, w pociągu i on to robi bardzo dobrze i wiesz, i zabrakło mi czegoś takiego, nie, żeby tak byłem rzucany trochę tu, trochę tam. Już pamiętam, jak jechałem w World Tourowym właśnie CCC, Tour de Pologne, to ode mnie się wymagało, żebym na Bukowinie poszedł w odjazd, a na Błoniach zostawił, wiesz, Kubę na finish, nie? No i tak patrzyłem się, wiesz, że w innych drużynach no generalnie chłopacy, którzy się mieli zajmować sprinterem, to się nim zajmowali też, wiesz, że po prostu go przeprowadzić przez góry, nie? No nie, a ja miałem tak, że byłem właśnie, wiesz, taki to zrób i to zrób i to zrób i to zrób i wiesz, i tak nie trafiłem w taką swoją, żeby sobie, wiesz, zrobić taką swoją specjalizację znaleźć. To też na pewno
przy tym, że nie miałem menadżera, no i przy tym, że wiesz, jak moja kariera jakby rozwijała się najbardziej, byłem w momencie, w którym byłem najpewniejszym, w sensie ja byłem najbardziej pewny siebie i miałem wyniki, wiesz, miałem rozkminione jak wygrywać na tamten czas wyścigi i tak dalej i wiesz, i budowałem się na kolejny sezon, żeby wejść do Pro Conti, no to wiesz, to poszło, nie? A potem po kontuzji już tak bardzo chciałem wrócić na ten poziom, że straciłem takiej, wiesz, takiej fantazji, że starałem się trochę bardziej, wiesz, ostrożny, wyrachowany, żeby to było takie wszystko, wiesz. Wyliczone tak wygląda Tak, teraz na kolarstwo. pewno i straciłem takiego właśnie, wiesz, takiego Polot tak, kolarski. takiego, więc tak, no. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem, nie? Z drugiej strony mam przez tą kontuzję coś za coś, nie w życiu prywatnym mi się ułożyło, ale tak, analizowałem to sobie parę razy i myślę, że menadżer, kontuzja i brak takiej stricte, wiesz, specjalizacji, że na tym poziomie nie mogłem się pokazać, że wiesz, że w tym czymś konkretnym jestem naprawdę dobry i też nie jeździłem w drużynie, która miała tak sprecyzowane, wiesz, jakby tak taktycznie nie była tak nie miała tak precyzyjnych, nie, zadań. Wspomnieliśmy, że przeszedłeś już przez wszystkie polskie ekipy, jeździłeś w drużynach, które były prowadzone przez Darka Banaszka, przez Piotra Kosmale, przez Piotra Wadeckiego, przez Andrzeja Domina. Teraz trafiasz, w przyszły sezon będziesz jeździł w Oster, już miałeś pierwszy kontakt też z Mariuszem Witeckim. Dobra, może w Osterze jeszcze nie spędziłeś tam żadnego sezonu, ale jakby z perspektywy tych lat, którego dyrektora czy którego menedżera, szefa drużyny najbardziej doceniasz i którą drużynę najlepiej wspominasz z tych polskich? Wiesz co? Kurczę, no do każdej mam jakiś sentyment, nie? Wiesz, Darek Banaszek, pierwszy kontrakt, pierwsze jakby, wiesz, tak jak mówiłem, szansa, nie? Na bycie liderem. Nauczyłem się u niego ścigać i u niego nauczyłem się wygrywać te wyścigi, w których miałem okazję startować. Wiesz, to, że mi podał pomocną dłoń po tym, jak spadłem z World Touru. Po tym, że wiesz, że jak po JBG też nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, to zadzwonił i powiedział, nie, no wiesz, przydasz mi się w drużynie, nie? Jakby jest tutaj co do roboty. I że mi pozwolił też łączyć to z MTB, nie? Jakby uszanował, gdzie no jakby szosowcy tacy stricte nie, wiesz, to MTB dla nich to jest jakby inny świat, nie? Równie dobrze mi powiedzieć, dobra, weź to tam MTB swoje, nie? Ale uszanował to, dał mi tę możliwość i wiesz, no i wiesz, zostałem w tym roku u niego wicemistrzem Polski, mistrzem Polski w short tracku i tak, więc masę rzeczy mu zawdzięczam. Piotra Kosmali no nie powiem, że 2 najlepsze lata mojej kariery, no bo rok, nie? 2015 plus ta werwa, ale też nigdy jak byłem kontuzjowany, nigdy nie było czegoś takiego, że wiesz, a ty nie jeździsz, to wiesz, to jest tutaj taki zapis w kontrakcie, że w sumie nie będę ci płacić. Tak, albo mogę ci płacić mniej, albo coś takiego, nie? Jakby nie było ani razu takiej sytuacji, ani razu nie poczułem się, wiesz, że no czułem, że wierzy we mnie ta drużyna, nie? Więc to też było fajne. Piotr Wadecki z Robertem Krajewskim, no to zobaczyłem jakby jak to wygląda, nie? Że wiesz, że pierwsza drużyna, że przyjeżdżasz, jest team warehouse, nie? Że masz magazyn, wiesz, rowery wiszą na hakach, jakby zorganizowana drużyna naprawdę na światowym poziomie. Wiesz, masz biura, masz ludzi odpowiedzialnych za to, za tamto, wiesz, mechanicy są na miejscu. Naprawdę to była bardzo dobrze zorganizowana drużyna, dobre wyścigi, logistyka i tak dalej, więc to na pewno robiło wrażenie. Dostałem, wiesz, rok po rok, ale jednak, wiesz, masę jest zawodników, szczególnie z naszych roczników i teraz też będzie masa takich zawodników, którzy nawet roku w World Tourze
nie byli w stanie się prześcigać, mimo że totalnie byliby to w stanie jakby ogarnąć, wiesz, jak chodzi o ich poziom sportowy. Więc staram się też być, wiesz, wdzięczny za to, że dostałem tę szansę i staram się nie rozpamiętywać, jak to, wiesz, potem zostało w dalszej części rozegrane. Więc, wiesz, przejechałem wielki tour w tej drużynie, nie, w taki sposób zarządzanej, no więc też jakby widziałem no kawał kolarstwa z nimi, wiesz, to z perspektywy kariery to się, wiesz, to zawsze jest śmieszne, jak czas jest relatywny, ale możesz sobie pomyśleć, że to tylko rok, wiesz, rok w moich tam, nie wiem, no jeżdżę od 21 lat na rowerze, nie, czy wiesz, ale taka Vuelta to 3 tygodnie wyścigu, to naprawdę, tak, to naprawdę zostaje, wiesz, zostaje w pamięci, jakkolwiek nie byłaby dla mnie negatywna sportowo, bo jechałem na antybiotyku i wiesz, miałem cały czas z tyłu głowy właśnie, że nie mam tego kontraktu, a jeden z ostatnich wyścigów w tak, sezonie. tak, a ja się rozchorowałem i ambicją to przejechałem, no bo wiesz, na 10 dni na antybiotyku z 21 etapów to nie jedzie się spoko, nie? Jakby nie funkcjonujesz tak, jak powinieneś. Ale jednak wiesz, no przejechałem wielki tur, no tak jak mówię, wiesz, ty masz powygrywane etapy na wielkich turach, ale są zawodnicy, którzy w ogóle nie mieli szansy pojechać wielkiego turu, mimo że wiesz, że na poziomie byli takim, że gdzieś, wiesz, między tobą a mną spokojnie by się w te World Tourowe układanki na ten, więc tak, no staram się być raczej wdzięczny za te szanse i to, co mogłem tam, wiesz, zobaczyć i przeżyć i ludzi, których poznałem, bo to, wiesz, też jest, też zawsze jest chyba w tym sporcie taka największa wartość dodana do tego, nie? Że po wszystkim, wiesz, siedzimy sobie tu i gadamy i pewnie będziemy sobie dalej gadać i zbijać piątki, wiesz, za 10 lat przy okazji, jak się będziemy widzieć, więc to jest super. No. I każdy, wiesz, tak jak mówię, no Andrzej Domin w momencie, tak jak mówiłem, no nikt mnie nie chciał, nie? Nawet on mnie do końca nie chciał, ale został, wiesz, przekonany. Ja mu się za to odwdzięczyłem mega sezonem, bo wtedy, wiesz, razem z nim w drużynie takiej o chyba najniższym budżecie w Polsce to robiliśmy fajne wyniki. Więc tak, no, staram się patrzeć na to, żeby, wiesz, masę negatywnych rzeczy też oczywiście, ale to nie o to chodzi. Nie? Jakby wiesz, w życiu tak jest, że przynajmniej ja tak się staram, wiesz, żeby te pozytywne rzeczy wyciągać i na tym jakby budować sobie narrację w głowie, no bo no nie chcę sobie, wiesz, negatywami głowy zarzucać. No właśnie, mimo jakby też mówisz, że było dosyć sporo tych rozczarowań, nazwijmy to tak, sportowych. Co dalej motywuje cię i co dalej cię jakoś pcha do tego, żebyś w tym kolarstwie był, spędzał? Co jest twoją teraz największą motywacją? Teraz moją największą motywacją jest łączenie MTB z szosą, to, że jestem w stanie budować, nie wiem jak to zabrzmi, ale na szosie jest tak, że wiesz, że jesteś w drużynach i no w MTB musisz bardziej o siebie zadbać, nie? Wiesz, pójść do sponsora, partnera jakiegoś sprzętowego, to tamto, przy okazji zmusza cię to do działań marketingowych, których nie musisz robić jak masz drużynę, no bo robi to za ciebie drużyna, więc to na pewno rozwija mnie po prostu jako człowieka, wiesz, jakby w zawodzie, nazwijmy to. Chciałbym wiązać swoją przyszłość dalej z kolarstwem, bo robię to od małego i na tym znam się najlepiej po prostu, nie? Jakby mam misję jakby, żeby na tyle, na ile mogę pomagać i na tyle, na ile mogę się dzielić wiedzą z młodszymi zawodnikami. Trochę właśnie przez pryzmat tego patrzę na nich, że większość z nich pewnie tak jak ja nie ma wokół siebie w takim najbliższym otoczeniu, wiesz, w mieście czy coś takiego, no bo umówmy się, kolarstwo to nie jest w Polsce taki sport, że w każdym dużym mieście to masz po 5 kolarzy zawodowych obecnych lub byłych, z którymi możesz sobie pogadać i się czegoś poradzić, nie? Więc totalnie mam misję, żeby jakoś tym dzieciakom, wiesz, pomagać i to tak jak robię to w akademii, którą mam z Wojtkiem Halejakiem, gdzie on oczywiście wykonuje 95% pracy z nimi i ale
Ale myślę, że to jest fajne dla nich, że wiesz, że przyjeżdża trener Paweł, który był wicemistrzem Polski i wiesz, przegrał tylko z Rafałem Majką, a on im ustawia slalom, wiesz, we wtorek 3 dni po tym i wiesz, i mówi jak mają wchodzić w zakręty, a ci, którzy się w starszych kategoriach ścigają, no to wiesz, tam zawsze staram się im jakby wiesz, rzucić na przykład, żeby, jak mają Mistrzostwa Polski, to żebyś podeszli do tego jak należy, ale żeby się nie spinali, że to jak im nie pójdzie, to nie skończy ich kariery i tak dalej, wiesz. To są takie rzeczy, które wydaje mi się, że spoko, żeby oni usłyszeli od kogoś starszego, nie? Sportowo chciałbym pojechać jeszcze 3 razy Cape Epic w życiu. To jest taka impreza, wokół której możesz sobie budować narrację swojego kolarstwa, nie? Że jesteś tam i naprawdę czujesz, że to jest impreza zorganizowana na takim poziomie, że warto, nie? I że oddaje ci to, że się do niej przygotowywałeś, że miałeś, wiesz, musiałeś zebrać na to budżet i tak dalej. Jak już tam jesteś i robisz wynik, to naprawdę widzisz, że warto, że spoko, nie? I myślę, że jeszcze tak 2-3 lata znajdę w sobie tego ognia, a potem nie chciałbym, wiesz, nie chciałbym przegapić momentu, w którym ja sobie odejdę w takiej formie, jakbym sobie tego życzył. No i myślę, że wiesz, no mam takiego syna, który jest raczej sportowym świrkiem i jak to dalej pójdzie w tym kierunku, to wiesz, zamiast jechać na swoje, wiesz, 20 rozpoczęcie sezonu w Sobótce, to wolałbym pójść na jego, wiesz, mecz czy wyścig, czy cokolwiek, nie wiem, no stary występ jakiś, cokolwiek, nie, ale już zdecydowanie wtedy tak będę patrzył, żeby tam przekierować swoje, wiesz, swój wolny czas, ale mówię, jeszcze takie 2-3 lata myślę, że jakbyś ze mną pogadał we wrześniu pod koniec sezonu, to wiesz, to może rok, 2 jeszcze, nie? Ale teraz jestem po roztrenowaniu, naładowałem baterię i układam sobie kalendarz na nowy rok, więc spoko. Wspomniałeś o Rafale, że przegrałeś z nim Mistrzostwa Polski. Tak. W tym roku miałeś też brąz, pamiętam, jak ja wygrałem. Jak ty wygrałeś, tak. W Sobótce, czy jeszcze koszulki ci brakuje? Rafała w przyszłym roku nie ma, czyli teoretycznie powinien zostać mistrzem Polski. Tak. Szosowym jeszcze. Aczkolwiek, no to by było, nie ukrywam, że zwieńczenie mojej kariery, bo tak, no mam koszulkę, jestem 2-krotnym mistrzem Polski w maratonie MTB, teraz mistrzem Polski w short tracku, mam medalę mistrzostw Polski w cross country olimpijskim, aczkolwiek no z mojej perspektywy ja się wychowałem na szosie, jestem szosowcem, ta koszulka dla mnie najwięcej waży. Tak. Byłem mistrzem Polski w juniorach, no ale w juniorach, nie? Jednak mistrz polskiej elity to jest mistrz polskiej elity. To jest na szosie jedyna koszulka, nie? Mistrzowska, która poza, oczywiście jesteś czasowcem, no to na czas też, nie? Ale to jest to, co chciałoby się zdobyć. Nie wiem, gdzie będą w przyszłym roku Mistrzostwa Polski. Ja nawet gdyby były w tym samym miejscu, obawiam się, że już wykorzystałem jakby swój pomysł na ten wyścig, który dawał mi możliwość walki tam o Pamiętasz, co ci napisałem dzień przed mistrzostwami? Pisałeś mi, żebym wiesz, żebym to... Że nie wygra najsilniejszy, tak, wygra najsprytniejszy. Dokładnie, tak. Mistrzostwa Polski. Żeby powalczyć, no tak jest, zawsze tak jest. Ale wygrał też najsilniejszy, najsprytniejszy, bo Rafał ułożył ja ułożyłem ten wyścig mój pod siebie, on ułożył swój pod siebie, nie? Wiesz, ja odjechałem od startu, wiedziałem, że tylko taki równy pacing, nie? Tych podjazdów i nie wchodzenie w te rozgrywki, kiedy Rafał będzie próbował się urwać od reszty zawodników, to ja już musiałem być z przodu, żeby to oni do mnie dojeżdżali, bo jestem dużym zawodnikiem, a podjazdy jednak swoje nie? One były w moim zakresie właśnie takim, żeby to dobrze przejechać, ale no nie w tym momencie, jak ten wyścig się rozgrywał właśnie, że wiadomo było, że Rafał będzie chciał tam odjechać. Więc ja ułożyłem ten wyścig pod siebie, on ułożył pod siebie, no bo wiesz, miał tempo robione, zadbał sobie o to, żeby byli zawodnicy, którzy mu pomogą, zaatakował w odpowiednich momentach, no i ostatni Kobielnik mnie pokonał, więc więc tak było. No. Dużą uwagę jakby przykładasz do rodziny, jak cię obserwuję, bardzo dużo czasu spędzasz. Czy
Na przykład są zawodnicy, którzy mówią, że to jest dla nich duża motywacja, są zawodnicy, którzy mówią, że jest to pewnego rodzaju, nie wiem, rozproszenie, czy rzecz, która powoduje, że nie jesteś do końca sfokusowany. Jak to wygląda w twoim przypadku? Trudne pytanie. Trudne pytanie, no w sensie tu i tu jest, wiesz, tu i tu oczywiście jest tak i każdy to powie, komu się rodzi, wiesz, dziecko, że patrzysz inaczej się na zjazdy, wiesz, no takie, wiesz, takie momenty ryzykowne, ryzykujesz mniej, aczkolwiek szczerze mogę powiedzieć, że dalej w momentach, w których trzeba szybko zjechać czy coś, to jestem w stanie to zrobić i na rozprowadzeniach i tak dalej, jakby to nie jest tak, że wiesz, że zacisnę hamulce, bo się boję i koniec. Rodzina, wracamy. Tak, ale... od tematu. Ale chyba dla ciebie to jest, nie wiem, ja widzę, że... Ale nie, daje mi super dużo siły. Ogółem mam taką wizję, chęć, żeby mój syn pamiętał mnie jako kolarza, nie? Ma teraz 5 lat, więc pauzę robimy, nie? Czy leci nagrywanie? Możemy gadać dalej, Kubuś sobie to ogarnie. Że mam taką wizję, chciałbym, żeby on pamiętał mnie jako kolarza zawodowego. Może to jest trochę egoistyczne, ale tak mogę mieć. Ma teraz 5 lat, więc no patrząc po sobie, no to wiesz, jak z 5 lat, no to jak miałem 5 lat, to mam jakieś tam flashbacki takie, ale to wiesz, na zasadzie pojedyncze sytuacje, jakieś takie te, nie? Jakby 7-8 lat, to już on będzie pamiętał, a ja nie będę miał wtedy, wiesz, 45 lat, tylko 37-8. I spoko, taki wiek mogę kończyć ściganie, więc chciałbym też, żeby zapamiętał, że byłem kolarzem, że wiesz, że zabierałem go na podia i tak dalej. Jak widzę jego mordkę ucieszoną na mecie wyścigu, no to jest Może to super, jest jakiś wiesz. big champ, tak jak patrzymy sobie też na wielu kolarzy z takich kolarskich rodzin, nie? Masz młodego Nysa, masz Van der Poola, wiesz, jakby oni tak zaczynali swoją przygodę, nie? U swoich rodziców. Tak. Nie wiem, no niektórym się to sprawdza i innym nie. Na pewno nie będę chciał nakładać na niego żadnej niezdrowej presji i realizować, że wiesz, tata to tylko rok w Urturze, a to super, jak ty byś był więcej, nie? Jakby chciałbym, żeby był dobry w tym, co robi, nie? Co to będzie, to niech sobie wybierze, ale żeby po prostu wiedział, że trzeba szanować to, co się robi, że trzeba to robić, wiesz, mądrze, dobrze, przykładać się do tego i znaleźć sobie coś takiego, w czym chcesz być dobry, nie? To jest takie ogółem jakby moje marzenie na tej ścieżce wychowawczej, nie? I daje mi dużo siły, wiesz, to, że jest on, że jest Sandra, daje też poczucie takiego obowiązku, że to też nie jest tak, że ja sobie jeżdżę na rowerku i wiesz, i przeżywam swoje tam, wiesz, widzi mi się, tylko że realnie odpowiadam za nich, więc dopóki to robię, to mam to robić na poziomie, nie? Żeby to miało ręce i nogi, żeby to się po prostu życiowo broniło, tak ogółem, więc to jest taka motywacja, że czasem, wiesz, jak na co jest jakaś wątpliwość, to zawsze mnie to pcha, że no nie robię tylko dla siebie, jakby nie żyję już tylko dla siebie, więc jak mam coś robić, to mam to robić dobrze. No i tak, no ale fakt jest taki, że wiesz, że lubię z nimi spędzać czas. Ale dzięki temu, że nie lubię wyjeżdżać sam na zgrupowania, no to się przenosimy jak tylko jest to możliwe i jak najwięcej czasu spędzamy w Hiszpanii razem i wiesz, i Benek ma dzięki temu też troszkę inną ścieżkę rozwoju zapewnioną. Mam nadzieję, że mu to zaprocentuje w przyszłości, ale to też właśnie jest śmieszne, że to takie, wiesz, decyzje życiowe nie do końca łatwe i wygodne, to nam z Sandrą pomaga, wiesz, że chcemy być razem, więc no to jedźmy do Hiszpanii razem. No dobra, no ale to wiesz, Sandra pracuje, ja wychodzę na trening, co z Benkiem? No to żłobek, no to dobra. No to, a żłobek w Hiszpanii, to wiesz, to nie są rzeczy, że siedzisz sobie ze znajomymi i wiesz, i raczej nikt tego nie robi, nie? To okej, no wejdziesz sobie teraz, jakby wiedza jest tak dostępna, że w internecie sobie, wiesz, znajdziesz, nie? Pary, które tak sobie żyją i tak dalej, ale to dalej nie jest tak, że masz dostępną, że to jest coś... Standard. Tak, nie? Więc... No ale potem widzisz, jak wiesz, 4-latek ci zaczyna nawijać po hiszpańsku i myślisz sobie, to była fajna decyzja, nie? Mówisz, powtórz, bo cię nie zrozumiałem, Tak. jak wracasz z przedszkola. Dokładnie, nie?
Albo jak Coraz mówi- więcej w ogóle kolarzy. Dlaczego właśnie myślisz, dlaczego wybrałeś tę Hiszpanię jako kierunek twojego drugiego domu? Mm, Jest bezpiecznie na drogach. Jest ciepło cały rok. Tam, gdzie mieszkam teraz, w okolicach Alicante, gdzie spędzamy zimowo-wiosenne miesiące, jest po prostu jakby najlepsza pogoda chyba w Hiszpanii. Jest blisko, jest łatwo się tam dostać do Alicante z każdego serio lotniska w Polsce, nie wiem czy z Radomia słynnego, ale Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Poznań latają tam, nie? W sensie, że faktycznie jak nawet chcesz, żeby do ciebie ktoś przyleciał, czy rodzice, czy teściowa, czy znajomi, czy cokolwiek, czy ty chcesz wrócić do Polski, coś załatwić, to jest łatwe i dostępne. Cenowo jest ok. Kulturowo jest fajnie, chociaż im dłużej tam jestem, tym bardziej dostrzegam, takie różnice, ale dobrze się tam czuję po prostu. Nie? Mam tak, że we Włoszech autentycznie mnie męczy to, jak oni jeżdżą. Aha. Źle się tam czuję na drogach. Nie czuję się tam bezpiecznie i pewnie na drogach, plus no nie ma takiej pogody jak w Hiszpanii, nie? No i sezon MTB się zaczyna w Hiszpanii, więc to jakby jest taka wypadkowa wielu czynników, która sprawiła, że wylądowałem na te kilka miesięcy w roku koło Alicante, ale jest fajnie. I wydaje mi się, że tak ogółem to dostępność tego miejsca i pewnik taki, że tam będzie dobra pogoda, nie? To są takie główne czynniki. Zbliżając się już ku końcowi, tak mówisz, planujesz jeszcze 2 sezony, może 3, w zależności jak pójdzie. Gdzie siebie widzisz za 10 lat? Tak powiedziałeś, chciałbyś pozostać w świecie kolarskim, czy masz już jakąś konkretną rolę, czy masz jakieś konkretne miejsce, w którym chcesz być i już teraz jakoś sobie układasz ten plan, żeby tam się znaleźć? Mam taką wizję, ostatnio powstała w mojej głowie. Dzisiaj byłem u Jarka Dymka na bike Pozdrawiamy fittingu. Jarka. Pozdrawiamy Jarka, tak. I się z nim podzieliłem tą wizją, ale ona zakłada właśnie, że w Polsce jest ta drużyna prokontynentalna. Aha. I tak jakbym miał sobie na ten moment, nie? Oczywiście to się wszystko zmienia i za rok mogę mieć inne podejście, ale tak jakbym teraz miał ci odpowiedzieć na to pytanie, to idealne takie zakończenie kariery to jest takie, że się ścigam w ostatnim roku do Mistrzostw Polski na szosie, bo przez to, że chciałbym pojechać jeszcze tego Cape'a w ostatnim swoim roku, to nie wyobrażam sobie zakończyć Cape'a pikiem kariery, bo bym się przygotowywał do tego i bardzo dużo pracy bym na to poświęcił i byłbym w bardzo dobrej formie, więc nie chciałbym tak, że jeszcze do tych Mistrzostw Polski dojechać w dobrej formie i skończyć to w dobrej formie i żeby w tej drużynie być w stanie skończyć, się ścigać i zostać dyrektorem sportowym. To by było takie w ogóle, Ale już taka drużyna jest, czy chciałbyś jeszcze założyć właśnie ona drużynę? musi, ona nawet nie wiem, czy ja bym ją musiał założyć, czy ktoś by, ona musiała istnieć po prostu, nie? A to Jak może, do tego, może coś wymyślimy w tym temacie. No, myślę, że ogółem uważam, że w Polsce powinna być drużyna prokontynentalna i gdyby była, to bardzo bym chciał ogółem być dyrektorem sportowym, nie? Żeby móc swoją wiedzę i trochę Doświadczenie przekazać. Tak, przekazać. A jak nie to coś innego się wymyśli. Mamy swój projekt z Wojtkiem Halejakiem, naszą akademię DK Gwarki, akademię i klub, bo to tak wychodzi, że że zakładasz akademię, a potem się okazuje, że dzieciaki jak już przychodzą do ciebie na te zajęcia, to dlatego, że się tym jarają, a jak się tym jarają, no to chcą się ścigać. No to jak oni się chcą ścigać, no to mówisz, no dobra, no to już miała być akademia, no to będzie klub. No i zakładasz klub, no bo wszyscy bo chcą się ścigać więc tam też jest co robić. Nie? To też jest tak, że ja na razie jakby się tam skupiam na swojej karierze, im tak jak mówiłem, staram się pomagać jak mogę i przez to, że Benek się jakby zajawił i jak ja jadę na trening, ich
wiesz, poprowadzić im trening, no to on też jeździ. No to mam teraz motywację, jak jesteśmy, wiesz, na miejscu, żeby to robić w tygodniu. To tam też jest jakby co robić i jest duży potencjał w tym projekcie. Wiesz, YouTube kolarski polski jest cały czas, wydaje mi się to ogółem, umówmy się, no, żyjemy w tak wielkim kraju i nadal kolarstwem takim, wiesz, w wydaniu amatorskim do takim, no bo jeździ na rowerach dużo osób, ale tak, żeby się, wiesz, jakby nadal na skalę tego, jaki to jest duży kraj, to tym zawodowym sportem i takim bardziej sportowym niewiele osób się tak naprawdę, że to jakby dalej jest bardzo duży rynek i duży potencjał, żeby się tutaj odnajdywać. Znaczy na pewno więc... jak na tak duży kraj powinniśmy mieć zdecydowanie więcej zawodników, którzy ścigają się w tych największych wyścigach świata, nawet jako pomocnicy. Już nie mówię, że mają być liderami. Tak, ale powinniśmy więcej zawodników z Polski wypuszczać w to wielkie kolarstwo. Więc zobaczymy, no jakoś Dobra, Bernie, jeszcze mam dla ciebie 10 szybkich questów standardowych. Okay. Musisz wybrać odpowiedź A albo B i będziemy powoli kończyć. Numer 1, szosa czy MTB? Nie no, szosa, jakby tak, wiesz, nie będę mówił, że nawet jak w tym momencie, no to wiesz, od 21 lat jeżdżę na rowerze, nie mogę 4 ostatnich przekładać na to, nie, więc jakby... World Tour czy Continental? Nie no, World Tour. Banaszek czy Wadecki? Banaszek. Waga czy aerodynamika? Wiesz co, ciężkie pytanie, trudne pytanie, bo nie lubię być chudym i przez moje plecy nie lubię być aerodynamicznym też. Więc... Czyli komfort. Moc, chamska moc, chamska siła. Moc. Pod górę czy z góry? W dzisiejszych czasach pod górę, zdecydowanie. Nie lubię zjeżdżać z tymi chłopakami. 25 czy 30 mm? 30. Talent czy dyscyplina? Dyscyplina. Brunetki czy blondynki? Brunetki. I blondynki. Sandra, jak zaczynaliśmy być razem, była blondynką, teraz ma czarne włosy, więc... Whatever. Sandra. Okej. Kawa czy piwo? W listopadzie czy ogółem? Ogółem. Ogółem. Nie no, pójdę w kawkę. Plan czy improwizacja? Improwizowany plan. Okej. Bernie, bardzo ci dziękuję za wizytę u nas i za rozmowę. Trzymam za ciebie kciuki, żebyś spełnił te swoje marzenia. Ta koszulka niech zawiśnie na twoich plecach mistrza Polski szosowego. Spełniaj dalej marzenia i mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze nasze drogi się w przyszłości przetną. Dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo było sympatycznie. Dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia. Dzięki, Bernie.